Hejka, witam Was bardzo serdecznie. Ja dzisiaj wyglądam, jakby mnie coś przejechało, a to dlatego, że jestem chora. Najpierw na święta złapało Nadię, potem mnie, no i mojego męża, więc wszyscy jesteśmy, po prostu czujemy się, jakby nas coś przejechało. Musimy dzisiaj jechać, pozałatwiać kilka rzeczy przed wyjazdem. Przede wszystkim księgowa. Musimy jechać zrobić takie ostateczne zakupy rzeczowe, bo zakupy jedzeniowe zostawiamy sobie na dzień przed. I co tam jeszcze? Trochę rzeczy musimy załatwić. Na pewno podjedziemy też na budowę. Chcemy ogarnąć blachę do domu, ale blachę musimy wybrać, bo mamy jeszcze nie wybraną. I chyba Was zabiorę i po prostu Wam pokażę. Mojemu mężowi się już śpieszy, więc idę. Pierwszy przystanek na naszej drodze to nasz domek. Pokazuję nasz domek. Przyjechaliśmy dzisiaj na budowę, no i chciałam Wam pokazać od góry. Tutaj mamy antresolę. Średnio tutaj jeszcze cokolwiek widać. Tutaj jest ogólnie salon, no i ta antresola tutaj od góry. Ale najważniejsze, co Wam chciałam pokazać, to tutaj zaraz przy wejściu jest mój pokój, który wygląda aktualnie tak. Tutaj, gdzie są te rzeczy, tutaj będzie zabudowana szafa na wszystkie moje przydasie, bo tutaj ogólnie będzie moje biuro. Zobaczcie. No zobaczcie. Chodź, Nadia. Tutaj będzie, no, taka moja pracownia, ogólnie takie moje biuro. Tutaj będzie takie duże biurko pod oknem. No i tutaj będzie centrum mojego dowodzenia. Tutaj będę pracować. Tutaj będę miała wszystkie swoje krosna, mozaiki i tak dalej. Tutaj też u góry będzie, Wam pokażę, taka belka i ja widzę już tutaj takie piękne światełka. Więc ja już w ogóle jestem zafascynowana. Wczoraj zalaliśmy strop, więc mój mąż tam podlewa, żeby nie pękł. Będziemy musieli tutaj co chwilę przyjeżdżać. No i tak to ogólnie wygląda. Nasze piękne, duże okno. Pola i pola. Zbieramy sobie dzisiaj blachę na dom i powiem Wam, że po prostu tragedia, jest tego tyle, że nie można się na nic zdecydować. Byliśmy w kilku miejscach, no ale wszędzie są takie, takie falowane, jakieś dziwne i no nie podoba mi się to i stwierdziłam, że ja chcę mieć taki dom jak tutaj. Chcę z tymi i tymi, tymi. No i podjechaliśmy w kilka miejsc, gdzie właśnie ludzie mają na domu takie blachy i mega mi się to podoba. No i uznałam, że robię tak, jak jest na tym zdjęciu. Czekamy teraz na wycenę. Dokładnie tak chcę. Czekamy na wycenę, no i zobaczymy, co z tego będzie. Mój mąż jak zwykle podlewa. Trzeci raz dzisiaj. Chciałam Wam pokazać, jak teraz wygląda koń. Tutaj jest skończony 15 tydzień i zaczęty już tydzień 16. I w zasadzie to jedyne, co teraz zaczęłam do nowego tygodnia, to tutaj ta kreseczka u góry.
I tutaj jak ona się kończy, to już jest koniec obrazu. No i tutaj jest właśnie ta granica. Wyszywam sobie od góry. Tutaj chciałam zobaczyć, jak będzie wyglądała ta głowa, więc zaczęłam od tego momentu, a kiedy nudzi mi się wyszywanie tutaj, no to będę wyszywała tutaj. No i jakoś to powoli rośnie. Jest lepiej niż było, zdecydowanie. W wolnych chwilach właśnie będę robiła ten 16 tydzień. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać jeszcze w tym filmiku, raczej nie. No ale tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o kolosa, no to było jak jest, bez zmian. Tutaj troszkę przybyło, ale nic takiego szczególnego. Tutaj też jakieś niteczki, to co wyszywałam tutaj i po prostu tu mi się skończyło. To nie chciałam odkładać nitki, więc wyszywałam tutaj na dole. No w zasadzie nic szczególnego. No i tutaj ten zieleń, który pomyliłam, nie poprawiałam. Tak to wygląda. Myślę, że nie wygląda to źle. Wczorajszy dzień dobiegł końca. Wróciliśmy do domu bardzo późno, więc już nic nie nagrywałam. Ale chciałam Wam pokazać to, co kupiłam przez internet. No i są to książki. Mateusza Gostyńskiego. Jakoś tak wpadły mi w ręce. Tak je Mateusz promował na TikToku. Uznałam, że kupię sobie, przeczytam. To jest taka seria. No i zaczęłam czytać pierwszą, ale powiem Wam szczerze, że mnie osobiście nie wciągnęła. Jak dla mnie jest to strasznie nudne i jakoś nie przemawia to do mnie, wiecie? Niby jest to pisane przez faceta i właśnie też to było tak promowane, że erotyk pisany przez faceta, ale myślę, że bardziej facetowi by się to spodobało niż kobiecie. Przynajmniej, nie wiem, no mi to w ogóle nie mam ochoty tego dalej czytać, powiem Wam szczerze. No ale cóż, przeczytam tą jedną, może się rozkręci, nie mam pojęcia, czy się rozkręci, no i z czasem będę czytała kolejne. Mam nadzieję, że to się rozkręci, bo chciałabym to przeczytać, a jak będzie takie nudne, no to sami wiecie, jak się czyta nudne książki. Uzupełniam sobie właśnie zeszyt. Muszę tutaj zamalować wyzwanie, bo oczywiście jak to ja zapomniałam. Uzupełniam sobie tutaj wszystko, co mogę i staram się też tak w miarę rozplanować ten zeszyt, tak żeby nawet ponaklejać te tasiemki, żeby nie musieć już tego później brać i porysować sobie tutaj wszystko na zapas. Do naszego wyjazdu już coraz bliżej. Jutro już ostateczny dzień pakowania, bo jutro jest tak jakby, no jutro jest poniedziałek, nie tak jakby, tylko na pewno, a my wylatujemy w nocy z poniedziałku na wtorek, więc już ostatnie kilka godzin, można by tak powiedzieć, na organizowanie, na dopinanie wszystkich spraw do końca. Muszę jeszcze dzisiaj pomalować włosy. I chyba tyle. Myślałam jeszcze, żeby zrobić paznokcie, bo moje już mają 2 tygodnie i kciuk trochę ucierpiał. Odpadł. Troszeczkę. No ale chyba jednak już nie zdążę. Wolę zająć się mozaikami i innymi rzeczami. Muszę również rozpiąć krosno, powyjmować z niego to, co najważniejsze, te hafty, bo chyba krosno mi się nie zmieści do walizki. Powiedziałam mojemu mężowi, że jak mi się zmieści, to zabieram. Oczywiście, że zabieram. A jak się nie zmieści, no to trudno. Zobaczymy, jak to będzie. Ja teraz dopinam ostatnie rzeczy. No i pokażę Wam może, jak mi się uda, jak będę to wszystko rozmontowywać. No i już ostateczne przygotowanie. Idę właśnie malować włosy i chciałam Wam pokazać, jak one wyglądają teraz. Są rude, odrost jest, może teraz tego nie widać, ale jest. Ja maluję włosy średnio co 2 miesiące, 2,5. Raczej staram się nie robić tego częściej. Ja maluję włosy henną, naturalną henną, więc stąd ten rudy kolor. Henna ma to do siebie, że im więcej razy tak jakby malujemy,
to tym ten kolor jest taki bardziej intensywny i ja kiedy malowałam kilka miesięcy z rzędu tym samym odcieniem, to miałam taki naprawdę lisi, rudy kolor, taki wręcz pomarańczowy, ja Wam tutaj wstawię. On mi się mega podobał i to jest kolor, do którego ja dążę, natomiast wtedy jeszcze stwierdziłam, że pomaluję sobie włosy na inny kolor i kupiłam sobie hennę w kolorze czerwonego wina. O, z tym, że warto pamiętać, że czysta henna jest ruda i tylko ruda, a wszystkie inne kolory henny, które gdzieś tam są podpisywane, to nie jest czysta henna, tylko to jest henna z dodatkiem innych ziół, więc to warto podkreślić. I jakbyście malowali henną i kupili na przykład hennę brązową czy czarną, to już możecie mieć problem na przykład z rozjaśnieniem jej, ale jeżeli kupicie taką prawdziwą, rudą, czystą hennę, to nie będziecie mieć żadnych problemów. Ja już rozjaśniałam taką hennę i spokojnie można sobie nawet do platyny, jak ktoś chce, ale nie polecam ogólnie. Nie polecam aż tak rozjaśniać. Jeżeli chcielibyście też pomalować włosy henną, to warto jest doradzić się kogoś mądrzejszego, na pewno nie mnie, bo ja to tam no nie jestem dobrym przykładem. Ale na przykład Włosomaniaczkę możecie sobie obejrzeć, ona tam dużo tłumaczy na temat henny, więc ją Wam polecam. No ja teraz idę, jestem ciekawa jaki będę miała kolor, tutaj już widać, że jest brąz. Jestem ciekawa jaki będę miała kolor, a jeżeli chodzi o to dlaczego maluję włosy, to mogę Wam tak pokrótce powiedzieć, że, taką moją historię włosową, że ja po ciąży miałam włosy okropne. Do tej pory malowałam przez praktycznie całe swoje życie włosy i te włosy były w dobrym stanie. Im nie było nic. Ja miałam na głowie wszystkie kolory oprócz czarnego. Miałam nawet włosy białe, platynowe. I tym włosom nic nie było. Ale po ciąży moje włosy się tak popsuły, zaczęły mi wypadać. Ja sobie, jak przeczesałam włosy tak, to ja miałam garść włosów w ręce. I nie wiedziałam, co mam z tym robić. Ratowałam się czymkolwiek i nic na mnie nie działało. I ja wtedy przeczytałam, że na włosy działa henna. Więc bezmyślnie kupiłam sobie hennę do włosów, pomalowałam włosy, mówię, odżywią mi się te włosy. Ja później, słuchajcie, patrzę, a ja jestem ruda. Ja przez 2 dni nie mogłam patrzeć na siebie w lustrze, bo ja nie mogłam dojść do siebie, że ja jestem ruda. Mi się to tak nie podobało, że ja byłam w totalnym szoku, ale te włosy mi tak odżyły. Ja też regularnie chodziłam do pani stomatolog, byłam pod ciągłą opieką i w ciąży, i po ciąży. I pani jak mnie zobaczyła zaraz po ciąży z takimi włosami, to no było jej trochę aż przykro. A później jak poszłam do niej po malowaniu henną, to się mnie pytała, co ja zrobiłam, że mi tak włosy odżyły, bo to była kwestia około 2 miesięcy i ja miałam zupełnie inne włosy. Wydawały się dużo grubsze, bo henna oblepia włos, więc te włosy mi odżyły, przestały mi wypadać i naprawdę były w dużo lepszej kondycji. Ja też do tego dokładałam jakąś kozieradkę, jakieś inne tam zioła, także te włosy mi naprawdę odżyły i ja teraz zostałam przy tej hennie i naprawdę nie mam już żadnego problemu z wypadaniem włosów. Powiedziałabym, że te włosy wypadają tak bardzo w normie. W międzyczasie zajęłam się tym konikiem, no i udało mi się skończyć tak jakby ten 16 tydzień, więc mogę sobie zaznaczyć jeszcze jeden kwadracik w moim zeszycie. Dorabiałam głównie tutaj to i słuchajcie, ja to jestem taka niemota, że się bardziej nie da. Piłam sobie czekoladę i ta czekolada mi kapła tu, nawet mam jeszcze rękę brudną. Jejku, no gorszej niemoty jak ja to normalnie jeszcze nie znam. Nie dane mi było poznać. Muszę wziąć teraz jakąś ściereczkę i to przetrzeć. No cieszę się, że to nie jest kawa, bo z kawą byłoby gorzej. Czekolada to tam się dopierze, przynajmniej taką mam nadzieję. No, chyba nie ma tragedii. Powinno się doprać. Jakoś to dam radę. No i teraz nadszedł moment, w którym muszę rozpiąć to krosno. Muszę zdjąć tutaj całą tą ramę, dlatego że konik jedzie ze mną. No z uwagi na to, że jest w wyzwaniu rocznym i nie mogę sobie go odpuścić.
No i chyba krosno mi się nie zmieści. Jeżeli się zmieści, to na sam koniec włożę to krosno do walizki albo do torby, bo mamy tak jakby dwa takie bardzo duże bagaże. Jak się zmieści, to włożę. Jak nie, to nie. Ale zakładam, że nie, więc rozbieram. Najwyżej po prostu złożę sobie wszystko na miejscu. Ale już nie będę kombinować. Także ja teraz to wszystko rozkładam i zanim rozłożę, to jeszcze idę myć głowę, bo trzymałam 2,5 godziny. Umyłam włosy i teraz wyglądają tak. Jeszcze do końca nie wyschły, ale już widać jakiś tam ten kolor. Przy okazji możecie zobaczyć moje włosy w naturalnym środowisku, bo no ja ogólnie mam włosy, jak widzicie, takie kręcone, ale ja ich w ogóle nic nie modeluję, nic z nimi nie robię. I teraz to, co widzicie, to są włosy, które umyłam i trochę przeschły. I gdybym teraz sobie wzięła jakąś piankę albo żel i zrobiła tak, no to miałabym piękne loki. A że mi się nie chce w to bawić, to w tym momencie wkraczam ja ze szczotką i sobie lecę tak, ulizuję. I te włosy po chwili wyglądają jak taka szopka. Niewymodelowane. No to jestem właśnie cała ja. Ale gdybym je wymodelowała, to by wyglądały ładnie. No i teraz już mam piękny lisi kolor, ale to nie jest ostateczny wygląd tych włosów, bo henna zmienia swój odcień na włosach przez chyba 2 dni lub do momentu, aż tego procesu nie zahamujemy. Tutaj jeszcze się wtrącę i pokażę Wam, jak wyglądają te włosy po wyschnięciu. To już jakieś 2 godziny później. Oczywiście rozczesałam je, żeby nie było. Już nie mam loków, tylko tak lekko pofalowane, ale jakoś lepiej się czuję, jak mam rozczesane taką szopkę, rozczesaną szopkę, niż jak mam loki. I hamujemy ten proces myciem szamponem, więc ja jutro wieczorem umyję głowę i wtedy już zahamuję ten proces, więc jutro będzie ostateczny odcień moich włosów. Piękne, rude włosy. Teraz już mi się rudy podoba, kiedyś mi się zupełnie nie podobał. No a teraz, no, szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie siebie w innym kolorze włosów. To by było na tyle. Ja się zabieram niedługo za pakowanie i nagram dla Was obiecany filmik z pakowania. Pokażę wszystkie swoje przydasie, które zabieram. A tymczasem się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!